sierpień 1965 roku. Przyjechałem tu do Elbląga. Po raz trzeci w tym roku i miejmy nadzieję, że nie ostatni, do Elbląga przyjechały dwie artystki, Iwona Demko i Agata Zbylut, by wraz z kuratorką projektu Kongres Marzycielek, Kariną Dziewiczyńską, dokończyć fotografowanie się na tle elbląskich form przestrzennych w odświętnych strojach. Zobaczcie, jak im poszło. Nazywam się Agata Zbylut, jestem fotografką, artystką, akademiczką, pracuję w Akademii Sztuki w Szczecinie. Generalnie zajmuję się tym, że patrzę na kobiety, że obserwuję siebie jako kobietę, tego jak funkcjonuję w społeczeństwie i ta percepcja jest poszerzona o obserwowanie, też takie wręcz obsesyjne patrzenie na inne kobiety. Robię to naprawdę z olbrzymią przyjemnością. Patrzę na to, jak żyją, patrzę na to, jakie emocje w określonych sytuacjach nimi targają. Też patrzę na to, jak sobie radzą w tej kulturze, w tej strukturze, w której jesteśmy, w której, jak wiadomo, a jestem o tym zupełnie przekonana, że w kobiecym ciele jest dużo trudniej dojść tam, gdzie się chce, niż gdyby się próbowało to samo osiągnąć w męskim ciele. Nazywam się Iwona Demko, jestem sanoczanką, rzeźbiarką, artystką wizualną, feministką, akademiczką. Po studiach zaczęłam robić prace, które wydawało mi się, że dotyczą życia, generalnie życia, ale powiedzieli mi, że to jest sztuka feministyczna. Takie ciacho to tylko raz w życiu, życiówkę macie. Fotografy. Z jakiej to reklamy? Nivea Sport? Jeszcze raz. Marzycielek? Zbieramy zdjęcia z formami. Jak sobie panowie zrobią, to mogą panowie... Choć wygram i po co wam to? Dziewczyna runie, cały ich światopogląd zostanie zniszczony. Po co je tam? Całe powodzenia! Szkoda, że pan tak późno przyjdzie. Bardzo często jest tak, że myślimy o tej emancypacji, czy o tym zrozumieniu, czym jest feminizm i że on jest dla nas wszystkich dobry, jako od takiej odpowiedzialności, która jest złożona tylko i wyłącznie na kobietach, a tak nie może być. Musimy się wszyscy wyemancypować, musimy jakby wszyscy zdać sobie sprawę z tego, że ta równość jest dla nas dobra i kobiety i mężczyźni. I nieraz zdarza się tak, że rozmawiamy z mężczyznami, którzy są dużo bardziej feministyczni niż dziewczyny, że ten podział jakby nie przebiega równo z płcią, jest gdzieś głębiej zakorzeniony. Mamy teraz też bardzo trudną sytuację polityczną, jeśli chodzi o emancypację, a szczególnie emancypację ciał kobiecych. I myślę, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia w kierunku, który właściwie poniekąd miałyśmy, ponieważ ustawa aborcyjna wyglądała trochę inaczej i idzie ona w stronę dużego zaostrzenia. No i tutaj jest rzecz, o którą musimy powalczyć. Kongres Marzycielek w nazwie nawiązuje do Zjazdu Marzycieli z 1971 roku. Kiedy do Galerii L przyjechało bardzo dużo artystów awangardowych i galeria była wówczas taką trybuną wolnej wypowiedzi. Kongres Marzycielek nawiązuje nie tylko do Kongresu Marzycieli, ale przede wszystkim nawiązuje do mieszkanek i mieszkańców Elbląga, którzy później fotografowali się z tymi rzeźbami, którzy gdzieś tam z nimi współmieszkali. Kongres Marzycielek to również zdjęcia zebrane od Elblążan i Elblążanek,
które zostają umieszczone na portalach społecznościowych z hashtagiem właśnie Kongres Marzycielek, które również pojawią się później na wystawie. O ile teraz te formy faktycznie są niewidoczne, bo w jakimś tam momencie ludzie się do nich przyzwyczaili. Wcześniej, w tych latach 60., kiedy powstawały, to były one jedynymi takimi elementami, które się pojawiły tutaj w zniszczonym Elblągu, więc wtedy Były bardziej wyeksponowane. tak, to było bardziej wyeksponowane i zupełnie inaczej grały niż teraz, nie? Bo no, otoczenie się wokół form w ogóle zmieniło. Dlatego też wydaje mi się, że ta idea tutaj Kongresu Marzycielek jest o tyle trafiona, bo faktycznie trudno jest wydobyć teraz na światło dzienne te formy przestrzenne, które są po prostu gdzieś tam zapomniane i zestawione czy to samochodami, czy jakimiś innymi dodatkowymi elementami architektury. I chyba też ważne jest to, że oswajamy ten modernizm, który był jednak dosyć mocno patriarchalny, chociaż wśród nazwisk są nazwiska kobiece i troszeczkę spuszczamy z niego powietrze, patrzymy od takiej prostej dziewczyńskiej strony na te rzeźby. I nam zależało na tym, żeby ponownie zobaczyć te formy, czyli przez naszą obecność, gdzie dzieje się coś bardzo dziwnego w strojach bardzo odświętnych przy rzeźbie, żeby to zwracało uwagę osób, które przechodzą dookoła, jednocześnie na daną formę. I tu jest ostatnia forma, Rolanda de Jong, która właśnie przed chwilą została przez mnie sfotografowana. Teraz będziemy to Uczcimy to. szampanem. Co też artystka ma w torbie? Tu zbliżenie, o. Buciki, parasolka, portfelik, górniczek, Torebka. okulary, apteczka, perfumka, Tu taka malutka kosmetyczka. o jest, i gumy. Z jakiej to reklamy? Nivea Sport?